Cześć moi drodzy, z tej strony Krzemtek. Mój poprzedni film, w którym poruszam sposób aktualizacji z Windowsa 10 do Windowsa 11, spotkał się z waszym bardzo dużym zainteresowaniem, co mnie bardzo cieszy i z całego serca chciałem wam za to podziękować. Co wy na to, gdybyśmy w jednym materiale zebrali 5 obecnie działających, czyli w marcu 2025 roku, 5 metod, czy to aktualizacji, czy to czystej instalacji Windowsa 11. Przy okazji sprawdzimy, jak zachowuje się licencja klucz pochodzący z Windowsa 10 przy tej aktualizacji bądź czystej instalacji. I na sam koniec mam dla was coś, taką wisienkę na torcie, może zainteresuje was, czym jest tryb boski w Windowsie. Wspomnę jeszcze, że ten film będzie do obejrzenia z napisami w kilku wersjach językowych, a na osi czasu będą znaczniki do łatwiejszego poruszania się w interesujących dla was momentach. Dobrze, przejdźmy do metody pierwszej. Metoda pierwsza jest to metoda, którą znacie już z poprzedniego filmu. Sprawdzimy tylko, czy przy najnowszej kompilacji, bardzo świeżej, Windowsa 10, czy nadal ona działa. Sprawdźmy aktywację, czy system został aktywowany, bo to też jest istotne. System został aktywowany, dobrze. Sprawdźmy jeszcze, przy każdej metodzie będziemy sprawdzać klucz produktu, czy Windows został aktywowany, Windows 11. I jak wygląda sytuacja z kluczem. Jedną chyba z najłatwiejszych metod jest użycie aplikacji Showkey Plus. Ja już ją pobrałem, zainstalowałem. OK. Naszym oczom okazuje się wersja Windowsa, Product ID, Build Version i sam klucz. Dobrze. I ostatnia rzecz, nowa, której poprzednio nie poruszałem. Sprawdzimy jeszcze, czym jest, co oznacza, co ze sobą niesie ta kompilacja. Co takiego wprowadza do nowego w Windowsie. Musimy wejść na stronę supportu Microsoftu, czyli wpisujemy sobie Microsoft Support. Oczywiście zrobiłem jakąś literówkę, ale chodzi o tą stronę. Pomoc techniczna Microsoft Support, Microsoft.com bądź com.pl. Dobrze, i sprawdźmy jeszcze raz, jaka to była kompilacja Windowsa, jaka dokładnie wersja. 19045, 5055. Okazuje się, że jest to kompilacja z 25 lutego. I tu są wszelkie informacje, czym jest ta kompilacja. Wersja zapoznawcza. Tak, dokładnie, to nie jest wersja, którą można pobrać przez instalator. To jest temat na kolejny film, w którym wam pokażę, jak taką wersję można pobrać. Ale jeśli chodzi o tą aktualizację zapoznawczą, możemy właśnie przeczytać, co ona takiego za sobą niesie. Jak się okazuje, ta aktualizacja obsługuje zmiany dotyczące protokołu DST w Paragwaju oraz naprawiono kilka różnych rzeczy. Dobrze, to nie jest istotne. Przejdźmy do tego, w przyspieszonym tempie oczywiście, do tego, co robiliśmy w tej metodzie z poprzedniego filmu. I zobaczymy, czy ten sposób nadal działa. Tutaj nic się nie zmieniło. Przy pierwszym uruchomieniu tą metodą instalatora otrzymujemy taki błąd. Potrzebny jest restart i ponowne uruchomienie instalatora. Zróbmy to. Dobrze, moi drodzy. Widzimy Windowsa 11, który dopiero co się nam zainstalował. Co prawda za chwilę pewnie doinstalują się sterowniki graficzne, ale zmieńmy tą rozdzielczość, bo tak się nie da pracować. OK, dobrze. Rzeczy, które będziemy sprawdzać po każdej instalacji, aktualizacji, to tak, menadżer zdań i ilów, żeby zorientować się, jak dana kompilacja jest zasobożerna. No tutaj mamy okolice 150, 3,1 giga pamięci RAM
potrzebujemy. Dobrze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczymy do jakiej kompilacji, do jakiej wersji Windowsa 11 Pro nam się zaktualizował system. Wersja systemu Windows 11 Pro 24H2, znaczy wersja 24H2, kompilacja jest dokładnie taka. Możemy jeszcze ewentualnie sprawdzić, jakie zmiany ona wniosła, tak na szybko. W komentarzach pod poprzednim filmem pojawiały się pytania od Was, czy po takiej aktualizacji klucz z Windowsa 10 poprawnie aktywował się w Windowsie 11. Jak widzicie, tak. Sprawdźmy jeszcze, czy to jest ten sam klucz, który używaliśmy do Windowsa 10. I okazuje się, że tak, że to jest ten sam klucz, czyli zalety tej metody. Mamy klucz wykupiony do Windowsa 10 Pro. Możemy w łatwy sposób zaktualizować system do wersji 11 Pro Windowsa, wykorzystując ten sam klucz. Metoda może jest troszeczkę czasochłonna. Faktycznie przez te restarty niepotrzebne, przynajmniej na początku. Jeśli ktoś byłby zainteresowany pełną wersją tego filmu z większą ilością moich komentarzy, zapraszam do poprzedniego materiału. My tymczasem skupmy się na kolejnej metodzie. Dużo ciekawszej, dużo prostszej, dającej więcej możliwości, pozwalającej zainstalować czystszy system. Zapraszam. Dobrze, przejdźmy do metody drugiej. W metodzie drugiej wykorzystamy nośnik, pendrive, stworzony podczas aktualizacji, wcześniejszej aktualizacji z 10 do 11. Żeby wam udowodnić, że to jest ten sam pendrive, to są godziny jego utworzenia, tego instalatora. Czyli uruchomimy system ponownie, zbootujemy z tego pendrive'a, sformatujemy dysk, zainstalujemy z tego pendrive'a na nowo system. Metoda jest trochę trudniejsza, wymaga większej wiedzy, ale daje większe możliwości. Kontynuujmy. Restart komputera i jedziemy dalej. OK. Wykonajmy nową rzecz, nową taką pewną zmianę. Mianowicie, o ile język do zainstalowania powinniśmy zostawić ten nasz rodzimy natywny, to format czasu proponuję zmienić na... oczywiście nie arabski świat, tylko angielski świat. English World. Dlaczego? Instalując system z formatem czasu przeznaczonym dla naszego regionu, w zależności właśnie od regionu, instalują się różne podfunkcje i narzędzia dostępne wraz z systemem Windows. Jeśli wybierzemy ten format, czyli czasu, czyli angielski i cały świat, nie ma takiego odpowiednika jeszcze tak szybko. Dla Polski jest tylko jeden wpis, jedna możliwa wartość do wyboru, a wybierając English World mamy mocno okrojony system bez zbędnych rzeczy. Po instalacji i przejściu do pulpitu trzeba będzie wybrać właściwy format czasu dla nas i system powinien być o wiele lżejszy i pozbawiony regionalnych, doinstalowywanych komponentów. Tu oczywiście układ klawiatury, wybieram dla mnie właściwy. Tak, chcę zainstalować Windows 11. To jest ważny też moment, mianowicie skoro klucz przy aktualizacji, który posiadam do Windowsa 10, przypisał się do sprzętu instalując Windowsa 11, wybranie opcji nie mam klucza produktu, przy tym, że komputer ma dostęp do internetu podczas instalacji, ten klucz na zasadzie licencji cyfrowej powinien zostać pobrany. I uwaga, tutaj celowo popełnię błąd. Jaki błąd, to zaraz się dowiecie, ale chcę wam pokazać jedną rzecz. No i oczywiście naszym oczom ukazuje się komunikat, że chcemy zainstalować system Windows 11 na niewspieranym przez Microsoft sprzęcie. Dlaczego pozwoliłem, żeby dotrzeć do tego miejsca, a nie od razu pokazać właściwą metodę? Ponieważ Microsoft, o ile nie przeczy temu, że możemy zainstalować Windowsa 11 na niewspieranym sprzęcie, jest to możliwe, nawet na oficjalnej stronie Microsoftu jest informacja o tym, że nie zaleca się tego, ale jest to możliwe, no to jednak utrudnia nam trochę życie, ponieważ jeszcze w zeszłym roku, w końcówce zeszłego roku, sierpień, wrzesień, tutaj był taki przycisk, że można było wrócić do poprzedniego okna. Teraz go już nie ma. Możemy albo zamknąć to okno i się poddać. No ale dobrze, to nie jest istotne. Pokazuje tylko, że jeszcze w sierpniu, we wrześniu tamtego roku taka opcja tutaj była. Ona by była nam teraz bardzo pomocna, przydatna, ale jej nie ma, dlatego na ten moment musimy wykonać jeszcze jeden restart. Czyli jeszcze raz. Jak właściwie od początku powinna wyglądać metoda druga? Tak jak wspomniałem,
wybierzemy profil angielski świat, jakkolwiek to brzmi, English World, klawiatura polski programisty. I w tym momencie, ok, tu jeszcze zaznaczamy system, do którego który chcemy zainstalować. I w tym momencie wciskamy kombinację dwóch klawiszy, Shift i F10. Pokazuje nam się wiersz poleceń. W tym wierszu poleceń wpisujemy frazę regedit, edytor rejestru, Enter. I pokazuje nam się edytor rejestru. To, co widzimy, jest to struktura rejestru, gdzie to są główne katalogi, główne klucze. Właściwa nazwa to główne klucze. W tych kluczach znajdują się podklucze. To, co musimy zrobić, to przejść do klucza H-key local machine, system, setup i w tym podkluczu musimy utworzyć nowy podklucz o nazwie lab.config. Dobrze, pierwszy krok za nami. Teraz, jak wygląda dalej struktura rejestru? W każdym takim kluczu, jak na przykład ten, który teraz utworzyliśmy, lab.config, musimy utworzyć kilka wartości. Każda wartość składa się z nazwy, typu oraz danych. My utworzymy 4 wartości o nazwie. Znaczy, to jest ważne, musimy wybrać wartość Word 32-bitową w każdym przypadku. Pierwsza nazwa bypass TPM check, czyli będziemy tutaj omijali wymaganie modułu TPM 2.0. Tak jak wspomniałem, musimy utworzyć 4 klucze, drugi z nich to... Oj, i tutaj zrobiłem literówkę. Ok, teraz lepiej. Bypass RAM check, czyli będziemy omijali wymóg pamięci RAM, ilości pamięci RAM. Kolejny. Trzecia wartość jest o nazwie bypass secure boot check. I ostatnia. Ominięcie wymagań, jeśli chodzi o procesor. Teraz, tak jak wspomniałem, każda wartość w kluczu składa się z nazwy, typu oraz danych. Zmodyfikujmy ją, każdą z nich z tych 4 dodanych z 0 na 1. Czyli inaczej aktywujmy to obejście. Dobrze, w tym momencie, kiedy już mamy dodany podklucz i jego wartości, możemy zamknąć w dowolny sposób ten edytor rejestru, możemy zamknąć wiersz poleceń. Jesteśmy na etapie, w którym się zatrzymaliśmy. Uwaga. O proszę. Pamiętacie? Poprzednio mieliśmy moduł o niezgodności sprzętu. Ok, to jest moment, gdzie poświęcimy chwilkę. Nasz dysk to jest dysk pierwszy, musimy te partycje wszystkie usunąć. Czyli dysk 0 to jest dysk SATA, dysk 2 to jest pendrive i dysk 1 to jest dysk na PCI Express 3.0, na którym będziemy instalować system. Ok, gotowy do instalacji, nie zachowuj niczego, Windows 11 Pro. Dobrze, kontynuujemy. Dobrze, po jakimś kolejnym restarcie widzimy ten komunikat błędu. Jest to normalne, kiedy wybierzemy profil formatu czasu English World, bądź po polsku angielski świat. Ok, dajemy pomiń. Układ klawiatury dla nas właściwy. Dobrze, instalator zakończył pracę, zostaliśmy przywitani czystym pulpitu Windowsa 11. W pierwszej kolejności zmieńmy format czasu, czyli ustawienia, czas i język, język i region. I my mamy region ogólny, chyba najogólniejszy, czyli świat. Ja ustawiam Polskę, zostawiam proponowane.
Nie wiem, czy nie jest potrzebny restart, ale to sprawdzimy, bo właśnie kolejną rzeczą, którą po tej czystej instalacji poprzez ominięcie wymagań sprzętowych i modyfikację rejestru, pierwszą rzeczą, którą sprawdzimy, jest aktywacja systemu Windows. No i nie jest aktywowany. System nie jest aktywowany pomimo tego, że przy instalacji, jak widzieliśmy, komputer był podłączony do internetu, powinien tą licencję zaciągnąć. Uwaga, spróbujmy wpisać po prostu ten klucz z Windowsa 10. Ok, czyli komunikat nie był taki straszny, jakby się wydawało, bo po wpisaniu tego klucza, który powinien być zgodny także z Windowsem 11, okazuje się, że tak, system został aktywowany. Możemy to potwierdzić, sprawdźmy to przez narzędzie, przez aplikację, którą już znamy, czyli Showkey Plus. I aplikacja ta potwierdza, że jest to ten sam klucz, który służy nam od czasu aktualizacji Windowsa 10 do Windowsa 11. Dobrze, przedostatnią rzeczą, jaką powinniśmy sprawdzić, to kompilacja i wersja systemu. No, wersja systemu Windows 11 Pro, wersja 24H2, ale kompilacja o takim numerze. Sprawdźmy, kiedy ona pochodzi i co wnosi. No i uwaga, przy aktualizacji z 10 do Windowsa 11 mieliśmy wersję Windowsa 11 z 8 października 2024 roku, jakoś tak. A robiąc czystą instalację, używając instalatora stworzonego przez tool Microsoftu, przez pobrany obraz również z serwerów Microsoftu, ale czysta instalacja z modyfikacją rejestru spowodowała, że podczas instalacji pobrane zostały kolejne update w związku z obejściem, zniesieniem jakichkolwiek obostrzeń, jeśli chodzi o procesor, o RAM, moduł TPM i Secure Boot. Zakładam, że to właśnie pozbycie się tych wymagań, tych obostrzeń spowodowało, że podczas instalacji ten sam instalator pozwolił sobie na pobranie aktualizacji, kompilacji Windowsa 10 już z poziomu instalatora. Prawdopodobnie w metodzie pierwszej, czyli aktualizacji z 10 do 11, w pewnym momencie te aktualizacje, albo przynajmniej część z nich, te update'y Windowsa, mogłyby się pojawić. Ale tu już widzicie, ile zyskujemy na starcie. Jeśli ktoś jest zwolennikiem tych wszystkich feature'ów i różnych wodotrysków, które są dostarczane wraz z systemem Windows 11 Pro, proszę, ta metoda daje nam taką przewagę. Wspomniałem, że to była przedostatnia rzecz, sprawdźmy ostatnią. W celach porównawczych, owszem, gdzieś przed chwilą była otwarta przeglądarka i nie zrobiłem tego wprost po uruchomieniu systemu, ale liczba procesów działających Task Manager zadań pokazuje nam w okolicach 150, czyli taka powiedzmy norma. Nie wiem też, to trzeba było sprawdzić, ale jest troszeczkę większe zużycie pamięci RAM. No, może nic dziwnego, skoro tu już nawet na pasku zadań widać Outlook, ten update kolejny o kilka miesięcy do przodu, jeśli chodzi o kompilację. Więc sami widzicie, jakie są plusy ze skorzystania z tej metody. Nie dość, że czysta instalacja, to jeszcze jesteśmy parę update'ów już od razu do przodu. Plus, jakby nie było, gdyby zrobić z tego speedrun instalacyjny, ta metoda jest dużo szybsza oczywiście od pierwszej. Zakończmy tym podsumowaniem opis tej metody i pokazanie co ona daje i jak działa. Przejdźmy do kolejnej. Dobrze, przyjrzyjmy się metodzie trzeciej, jaką będzie skorzystanie z narzędzia, które bardzo często wymienialiście w komentarzach, argumentując, że jest wygodne. Mianowicie chodzi o program Rufus. Dajemy się na tą stronę, pobieramy jego najnowszą wersję, a jego najnowsza wersja jest z października zeszłego roku, przynajmniej oficjalnie. Nie wiem, czy jest tutaj gdzieś jakaś wersja beta, ale to też jakby nie jest aż tak bardzo istotne. Pozostałe wersje GitHub, okej, zobaczmy. No dobrze, a gdybyśmy faktycznie spróbowali wyszukać wersję Rufusa na GitHubie? Prawdopodobnie to jest to i tutaj ostatnia wersja też jest 4.6. No dobrze, czyli nie ma jakiejś większej różnicy, no to skorzystajmy z oficjalnej strony. No dobrze, jesteśmy informowani o aktualizacjach programu online.
Może i dobrze. Otwiera nam się główne okno programu, gdzie mamy do wyboru nasz nośnik, nasz pendrive. I to jest istotne. Jest opcja albo wybierz plik ISO, który już mamy, albo pobierz. Kiedyś nie było chyba tej wersji, zdaje mi się, że nie było tej opcji do wyboru. Sprawdźmy, jak ona działa. Dobrze. Uruchomił się skrypt, kolejne okno, które daje nam do wyboru wersję Windowsa, również 10 i nie tylko. No ale my chcemy aktualizować czy też instalować Windowsa 11. Kontynuuj. Build. Jest też podpisana data, wymieniona data, październik zeszłego roku, czyli ten sam obraz, zakładam, spostrzeżenie jest takie, że jest to ten sam obraz, który pobiera się przez Media Creation Tool od Microsoftu. OK. Tutaj nie mamy wyboru. Język natywny dla naszej narodowości. Architektura 64-bitowa i to jest bardzo ciekawa opcja. Już testowałem wcześniej. Klikając pobierz, tu w głównym oknie ten obraz będzie się systemu Windows pobierał. Nie wiem, próbowałem tylko raz, czy to był bug, ale pobierał się bardzo wolno i nie próbowałem co się dzieje, jeśli skorzystamy z tej opcji. Czy wprost, że przeglądarka będzie nam pobierała ten obraz? Nie wiem, spróbujmy. No i widać, jak mam szybki internet. Widocznie dużo osób teraz też korzysta. No dobrze, no coś to się rozpędza, ale nie będziemy czekać, bo dokładnie ten sam obraz mam na dysku. Dobrze. Skoro dysponujemy obrazem, dokładnie takim samym jak był pobierany, zmieniamy z pobierz na wybierz i wskazujemy... Aha, tak, no tutaj. Musimy użyć przycisku wybierz. Wskazujemy miejsce, gdzie ten obraz jest. Do wyboru mamy standardową instalację albo Windows to Go. Windows to Go to jest nic innego jak instalowana wersja Windowsa na dyskach przenośnych typu pendrive, na urządzeniach przenośnych typu pendrive. Można zainstalować takiego Windowsa na pendrive, na dysku przenośnym i on będzie nawet służył trochę jak taka wersja systemu ratunkowa, którą możemy podłączyć do na przykład jakiegoś innego komputera w celu diagnozy, naprawy, odzyskania danych. Schemat partycjonowania zostawiamy ten. UEFI jako wersję BIOSu. Dajemy start i naszym oczom ukazuje się menu kontekstowe, gdzie mamy do wyboru te opcje, te problemy, te ograniczenia, weryfikację sprzętu, które tak bardzo utrudniają przejście, instalację Windowsa 11 na rzekomo, według Microsoftu, niewspieranym sprzęcie. Pierwszy punkt właśnie o tym mówi, drugi o usunięciu konta online, przez logowania, czyli opcji wymuszającej logowanie przez konto Microsoftu. Ja chciałbym, żeby stworzył mi się ten sam użytkownik, który mam tutaj, z tą samą strefą czasową, lokalizacją, żeby nie były zbierane dane osobiste i chcę dezaktywować BitLocker. Dobrze, kontynuujmy. Nie wiem, jaki inny proces może używać tego dysku, ale tego pendrive'a, ale mnie to nie interesuje. Ważniejsze jest to, potwierdzenie, komunikat, ostrzeżenie, że te dane zostaną nadpisane, usunięte. To jest moment, kiedy możemy zobaczyć informacje o zastosowaniu niestandardowych ustawień i to są te nasze wszystkie obejścia, te punkty, checklisty, które zaznaczaliśmy, związane z ograniczeniem i sprawdzaniem sprzętu. Dobrze, nośnik został utworzony, więc co, restartujemy komputer, instalujemy Windows. Dobrze. W bardzo krótkim czasie, od momentu utworzenia nośnika i rozpoczęcia instalacji, wita nas już pulpit systemu Windows. Zróbmy podobną kolejność, czyli najpierw ustawienia językowe, zmieńmy na właściwy region, nam odpowiadający. Dobrze, to mamy. O, widzicie, tego nie spróbowaliśmy wcześniej. Rozwiąż problemy związane z aktywacją. One prawdopodobnie, tak jak wspomniałem, wynikają ze zmiany regionu na globalny, tak naprawdę na świat, na globalny region. Po zmianie na formatu czasu na lokalny, tam gdzie pierwotnie klucz był aktywowany. Po sprawdzeniu klucza przez aplikację Showkey Plus widzimy, że klucz jest inny. Nie wiem, skąd wynika ta polityka przyznawania kluczy i przypisywania na zasadzie licencji cyfrowej. W poprzednich dwóch metodach sami widzieliście, że było inaczej, no ale prawdopodobnie to jest odpowiednik naszego klucza z Windowsa 10 w momencie, kiedy aktualizujemy do Windowsa 11 i mamy informację o aktywacji na zasadzie licencji cyfrowej.
Sprawdźmy jeszcze menadżer zadań. Ilość procesów w okolicy 150, zużycie pamięci na czystym, zainstalowanym systemie 3,2 GB. Sprawdźmy jeszcze, jaka to jest kompilacja i z kiedy dokładnie pochodzi. Dobrze, przejdźmy do metody czwartej. Metody polegającej na czystej instalacji Windowsa 11. Oczywiście niuans tkwi w tym, jak obejdziemy sprawdzanie wymagań Windowsa 11 względem sprzętu. Jeszcze raz, podsumujmy. Jesteśmy obecnie w Windowsie 10, w kompilacji, którą już znacie. Windows 10 Pro, wersja 22H2 i kompilację, którą znamy. OK. System jest, ale to jest w sumie nieistotne akurat w tej sytuacji, jest aktywowany. A to, co będziemy robić, to musimy najpierw wyszukać unattended XML generator. Czyli wpisujemy. OK, powinniśmy trafić dokładnie na ten link. Powinno być to pierwsze wyszukanie. I naszym oczom ukazuje się generator pliku XML. Zobaczcie, co możemy w nim zmienić. Język instalacji. Język Windowsa, język systemu. Pozmieniajmy to, co możemy. Polski programisty, OK. Home location damy. Pytanie, czy jest... Pytanie, czy jest ta opcja English World. Dobrze, to zostawmy, ale zmieńmy, żeby omówienie tej metody nie było zbyt długie, zmieńmy to, co nas najbardziej interesuje, czyli tak, ominięcie wymagań związanych z modułem TPM, Secure Bootem, etc. Szkoda, że nie wymienili wszystkich rzeczy, które zmienia ta pozycja. Pozwólmy na instalowanie bez internetu. Czy chcemy to robić? Może to zostawmy. Nie chcemy szerować danych. Czy to mówi o ukryciu okien PowerShella, bo te wszystkie rzeczy, które tutaj będziemy generować, będą się wykonywać właśnie w PowerShellu i pytanie, czy chcemy to widzieć, czy nie? No ja chcę zobaczyć, co się będzie działo. Użytkownik. OK. Co tu takiego jeszcze jest istotnego dla nas? Administrator. O, to może to jest istotne. Aktywujmy konto administratora w tym miejscu. Tu wpiszmy... Tak, a tu wpiszmy tak. Dobrze, co tu jeszcze jest? Możemy ustawić hasło, lokalne konto. Aha, czyli możemy tak. Co my tutaj, jeszcze raz, wróćmy tutaj. Możemy ustawić albo tych użytkowników od razu, albo konto administratora, zresztą te opcje są tutaj powiązane. Albo możemy podczas instalacji, czyli standardowo, wpisać nazwę użytkownika, tak? Skorzystajmy z tej opcji i aktywujmy od razu konto administratora. Jak widzicie, jest sekcja związana z menu Start i taskbarem. No jest tutaj mnóstwo opcji, które możemy pozmieniać. Mnóstwo. A na przykład ta opcja pozwoli nam na odinstalowanie Edge'a. Przeglądarki. Od razu możemy zainstalować oprogramowanie związane z wirtualizacją. No, jeśli tylko poświęcić dłuższą chwilę na konfigurację tego, jak według Was powinien wyglądać system Windows, Wasz system Windows, no to jest wymarzony sposób. O, zobaczcie. Pamiętacie mój poprzedni film i narzędzie tool, który się nazywa WinHense? On robi, jak zauważycie, w pewnej swojej części to samo. Czyli można odinstalować OneDrive'a. Co możemy jeszcze takiego odinstalować? Copilota, Cortanę. Nie wiem, co jeszcze tutaj. Dobra. Naprawdę opcji kustomizacji instalacji systemu Windows jest
No jest mnóstwo, ale skupmy się na tym i zobaczmy, czy uda nam się zainstalować, uruchomić instalator i nie spotkać tego komunikatu błędu, nie napotkać właśnie, który powie nam o tym, że nasz sprzęt, nasz komputer jest niezgodny, niewspierany przez Microsoft i nie możemy zainstalować Windowsa 11. Jak poustawiamy sobie te wszystkie opcje, zjeżdżamy na sam dół, generujemy ten plik w takiej postaci i to jest pierwszy krok. Drugi krok, z tej racji, że jest to znowu czysty Windows 10, nie mam Rufusa, więc pobierzmy sobie, skorzystajmy z metody już, którą znamy, czyli albo Rufus, może być to Rufus. Okej. Tutaj było. Dobrze, Rufus nam się pobrał, na razie to sobie otwórzmy. I będziemy potrzebowali jeszcze obraz systemu Windows. Czyli tak naprawdę powtórzmy to, co robiliśmy w poprzedniej metodzie trzeciej. Mamy obraz Windowsa, więc wybieramy go, wskażemy go. Dobrze. Czyli nasz pendrive, bądź jeden z wielu, który wskażemy do instalacji. Wszystko zostawiamy, ten system BIOSu, partycję. Jedyna różnica, jaka będzie względem poprzedniej metody, odznaczamy wszystko. Ponieważ zmiany, które chcemy wprowadzić przez ten plik. A może żeby było łatwiej widać, żeby było to bardziej widoczne, to zróbmy może w ten sposób. Tak, czyli to jest nam niepotrzebne. Usuniemy sobie plik o rozszerzeniu XML, tak? Ok, dobra. Czyli tu odznaczamy. Dobrze, w momencie, kiedy nośnik jest gotowy, możemy zamknąć Rufusa. Przejdźmy do litery dysku, do napędu, do pendrive'a, który jest instalatorem systemu i po prostu przenosimy ten plik tutaj do instalatora. Nic więcej. Teraz restartujemy komputer i zobaczymy, jak szybko zainstalujemy Windowsa 11, albo inaczej. Pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle zainstalujemy. Dobrze, robimy restart. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, komputer się uruchomił ponownie, ale instalator już nie pyta się nas, nie wymaga od nas chociażby przeczytania licencji, nie wymaga kliknięcia przycisku instaluj system. Od razu jesteśmy już na etapie wyboru partycji, wyboru dysku, bądź partycji. W moim przypadku jest to dysk pierwszy, a te wszystkie partycje i tak utworzyły się przy instalacji Windowsa 10. OK. Teraz jest to jedna scalona przestrzeń. Instalujemy dalej, kontynuujemy instalację, zobaczymy, co się wydarzy. I zobaczcie, to jest pierwsza metoda, która od razu po jej zakończeniu i sprawdzeniu, czy Windows jest aktywowany, niczego nie zepsuła. Nie trzeba było jeszcze raz wpisywać klucza, nie trzeba było przestawiać jakichś rzeczy. Od razu podczas instalacji system wykrył, że nasz sprzęt istnieje w bazie Microsoftu, przypisany jest do klucza, który użyliśmy z Windowsa 10 i przypisany ten klucz został do Windowsa 11 na zasadzie licencji cyfrowej. To jest pierwsza metoda, która w tym miejscu nie wymagała żadnych dodatkowych kroków. I co wy o tym myślicie? No, coś niesamowitego. Proste i wygodne. Mało tego. Zobaczcie, zawsze sprawdzaliśmy menadżer zadań i ilość procesów i zużytej pamięci RAM. Zazwyczaj było około 150 procesów, teraz jest około 140.
10 mniej. Ponadto 3 GB RAMu. Więc mamy chyba rekord, jeśli o te metody. Zobaczcie, moi drodzy, możemy zaobserwować pewną zależność, mianowicie czysta instalacja, metoda trzecia przy użyciu Rufusa, jak i metoda czwarta, czysta instalacja przy pomocy pliku unattended, dała ten sam rezultat w postaci klucza do Windowsa 11, kiedy system Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej. Możemy zauważyć, że jest to ten sam klucz, ten sam specjalny klucz, przydzielony do naszego sprzętu. Mówię, że powiedziałem, że specjalny klucz, ponieważ jak zauważycie, on na końcu zamiast ostatniej cyfry bądź kilku ostatnich cyfr ma gwiazdkę, ale nie zmienia to faktu, że do naszego sprzętu, z tej racji, że mieliśmy aktywowany Windows 10 z wykupionym kluczem i przechodziliśmy do Windowsa 11, to do naszego sprzętu w bazie danych Microsoftu został właśnie przypisany taki specjalny cyfrowy klucz. Zobaczmy też, czy możemy, czy jednak jeśli byśmy chcieli się uprzeć, nie jesteśmy pewni co do tego klucza, chcemy mieć ten swój z Windowsa 10, czy możemy go także w tej sytuacji teraz aktywować? I jak sprawdzimy, okazuje się, że tak. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej, a zarazem ostatniej, piątej metody. Dobrze, przejdźmy do ostatniej metody, którą omówimy, metody piątej. Przejdźmy do metody, którą, jak ja to nazywam, Rufus na sterydach. A dlaczego? Bo to jest tak naprawdę połączenie metody trzeciej z Rufusem i metody czwartej z unattended file. I co jest potrzebne, żeby tą metodę wykonać? Ja przygotowałem ponownie przygotowałem ten plik unattended XML, który pobrałem. Druga rzecz, która jest potrzebna, to Innova, to właściwie o niej opowiada ta metoda. Jest to narzędzie. I co jest nowego tak naprawdę w tej metodzie piątej? Metoda piąta korzysta z narzędzia stworzonego przez twórcę o imieniu Memory, czy też o ksywce Memory. Korzystaliśmy z jego narzędzia przy pomocy z WinHands. Zobaczmy, co tym razem przygotował dla nas ten twórca i dlaczego ta metoda jest właśnie takim Rufusem na sterydach. Odpaliliśmy PowerShella w trybie administratora. Postępujemy zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie twórcy, na GitHubie tego właśnie twórcy. I teraz tak. Tak jak w Rufusie możemy wybrać plik ISO, więc wybierzmy ten pobrany ze strony Microsoftu, Windows 11 24H2. Ścieżka, gdzie ma się utworzyć zmodyfikowany Windows. No nie tak chciałem nazwać folder, ale to w sumie nie ma większej nazwy, większego znaczenia. Dobrze. Dalej. Aby kontynuować, musimy nacisnąć przycisk Start. Tutaj jeszcze tylko zwrócę uwagę, że jeśli nie mamy tych plików, możemy je pobrać. Czyli tak samo jak w Rufusie. Dobrze, przejdźmy dalej. To jest miejsce, gdzie możemy wczytać nasz plik unattended, ten z obejściem i różnymi ciekawymi rzeczami, które sobie zaznaczyliśmy w tamtym generatorze. Pauza, pauza, pauza. Kontynuuj. Czyli tak, możemy ściągnąć, to okno pozwala nam na pobranie pliku od twórcy tego narzędzia, albo wskazanie pliku. Ja wskażę ten, który sam wygenerowałem z ustawieniami, które chcę wgrać i celem, który chcę osiągnąć, z Windowsem pod moje potrzeby, z takimi, a nie innymi ustawieniami. Ok, przejdźmy dalej. To jest ciekawe miejsce, jeśli ktoś z Was nie chce po każdej reinstalacji wgrywać nośniki, wgrywać sterowniki, bo sterowniki do chipsetu, do karty graficznej, do Wi-Fi, do czegoś tam jeszcze, jest ich dużo, możecie je sobie za pomocą tej opcji właśnie wyeksportować do instalatora. Ja tego robić nie będę. Potrzebne jest nam narzędzie do stworzenia. I teraz tak, co my widzimy?
Tutaj potrzebujemy narzędzie, które stworzy nam plik ISO. Dlaczego plik ISO jest nam... W ogóle skąd ta potrzeba? Bo stworzyliśmy katalog, w którym został rozpakowany oryginalny obraz Windowsa 11 i my go modyfikujemy. Dlatego stąd wynikała potrzeba rozpakowania tego obrazu. Teraz musimy z powrotem stworzyć plik ISO. Potrzebujemy narzędzie, które nam taki plik utworzy i potrzebujemy wskazać lokację, gdzie ten plik zostanie zapisany. Ja chciałbym, żeby to było w pobranych. Win, mod, niech tak się nazywa ten plik. OK. I stwórzmy taki obraz. OK, obraz został stworzony. Jeszcze jesteśmy pytani na sam koniec, czy chcemy zrobić porządek w tym katalogu, który otworzyliśmy na rozpakowanie i modyfikację obrazu. Tak, chcę. OK, super. I mamy nowy obraz. Jak zobaczycie na rozmiar pliku, jest troszeczkę mniejszy. Ciekawe. OK. I zróbmy coś nowego, czyli ten obraz wgramy za pomocą narzędzia Ventoy. Używamy opcji Ventoy to Disk. Ten komunikat pojawia się tylko i wyłącznie z... Oczywiście jest to jakaś ochrona systemu, Smart Defender, tak jak tutaj jest napisane, ale wynika to stąd, że jest to nieznany jakiś wydawca. To narzędzie jest bardzo popularne, przynajmniej ten instalator, który pobrałem z oficjalnej strony, nie zawiera żadnego wirusa. OK. Wskazujemy nośnik. Jesteśmy 2 razy pytani, czy na pewno chcemy go sformatować. OK, nośnik został stworzony. Teraz jedno takie małe wyjaśnienie. Jeśli sobie otworzymy zarządzanie komputerem i zarządzanie dyskami, zobaczymy, że nasz pendrive został podzielony na 2 partycje. Jedna ta bootowalna w systemie plików FAT, druga to prawie tam 95% czy jeszcze więcej pojemności naszego pendrive'a, gdzie, i to jest zaleta Ventoya, możemy wrzucić wiele różnych obrazów, czy to plików ISO, czy to właśnie różnych wersji Windowsa, różnych wersji Linuxa, jakichkolwiek ISO po prostu. I w ten sposób tworzy nam się wielobutowalny, multibutowalny pendrive. I żeby chociażby to zademonstrować, zgramy narzędzie, które kiedyś Wam przedstawię jeszcze, opowiem szerzej o nim. I teraz tak, żeby zaprezentować, jak właśnie może wyglądać instalacja z multibutowalnego pendrive'a, to zgramy sobie nasz zmodyfikowany Windows i narzędzie, o którym kiedyś Wam opowiem. Dobrze, oba obrazy zostały zgrane na Ventoya. Zrestartujmy system i przeprowadźmy instalację. Zobaczymy, jak szybko ona przebiegnie. I wskazuje czas, jest za 10:08, zobaczymy. Restartujemy. Tak właśnie bootuje się Ventoy. Tak jak powiedziałem, możemy wybrać dowolny z obrazów z plików ISO, który wrzuciliśmy. My uruchomimy instalację naszego zmodyfikowanego Windowsa 11. Tryb bootowania normalny, kontynuujemy. OK, takiego komunikatu się nie spodziewałem, ale jest to też dowód na to, że niektóre metody są nowe i nie zawsze działają. Mianowicie WimUtil używałem może 3 tygodnie temu w ramach testów i wtedy wszystko było OK. Jak teraz widać, no instalacja nie powiodła się. Pytanie, czy to wina samego narzędzia, czy to wina Ventoya, czy właśnie używając innego narzędzia, które stworzy nam bootowalny pendrive, nawet PowerISO, przeszlibyśmy dalej. Pokazuję to jako ciekawostkę. Narzędzie jest rozwijane, jak widać. Chociażby z doświadczenia wiem i to powtórzę, że jakieś 3 tygodnie temu w ten sposób działał. Teraz już nie, więc potraktujcie to jako ciekawostkę i przejdźmy do podsumowania. OK, jesteśmy po przeglądzie 5 metod, które w marcu 2025 działają, no przynajmniej 4 z 5. To może tak krótko omówmy. Metoda pierwsza, w której aktualizujemy, co jest istotne, Windows 10 do Windowsa 11 przy użyciu tylko i wyłącznie narzędzi Microsoftu. Gdyby nie to, że trzeba wiedzieć, z jakiego poziomu uruchomić instalator, gdyby nie to, że
ta instalacja za pierwszym razem aktualizacja się nie udaje. Nie szukałem szczerze, jak obejść ten problem, na pewno się da. No ale właśnie, to by też wymagało większego zaangażowania. Więc gdybym miał ocenić taki stopień trudności, to powiedziałbym, że jest to 2 na 5, gdzie 1 to bardzo łatwo, a 5 bardzo trudno. Kolejna metoda z modyfikacją rejestru, czysta instalacja Windowsa 11 z modyfikacją rejestru. Tak naprawdę trzeba wiedzieć, w którym momencie użyć kombinacji Shift i F10 i jakie klucze i wartości dodać do rejestru. Bardzo ciekawa metoda. No właśnie, gdyby nie ta potrzebna wiedza, to powiedziałbym, że jest to najprostsza. Ceniłbym ją w skali trudności jako 3 na 5. Metoda trzecia to metoda z Rufusem, czyli jedyne co tak naprawdę musimy wiedzieć to skąd pobrać ten plik, uruchomić go, parę chwil poświęcić tylko na opcje, które on oferuje. Pod względem wymagań jakiejś dodatkowej wiedzy jest on najprostszy i działa. Zresztą jak 2 poprzednie metody też. Idąc od początku, wśród tych 3 metod jest to najszybsza metoda. Metoda czwarta, gdzie tworzymy plik, który modyfikuje nam instalator, właśnie tylko i wyłącznie tak naprawdę z tego względu, że zależy jak na to spojrzeć, bo wiedzę trzeba mieć, jeśli chodzi o modyfikację. Tych opcji jest tam mnóstwo. Możemy stworzyć instalator systemu, który nie zadziała. Możemy coś popsuć. Dlatego, gdyby tak naprawdę rzetelnie poświęcić czas na wszystkie możliwe opcje, które tam są do ustawienia, no to pod tym względem jest to najtrudniejsza metoda. I wtedy powiedziałbym, że jest to właśnie takie 4 na 5. Najtrudniejsza z tych dostępnych, z tych omawianych, ale gdyby tylko na przykład wybrać zniesienie ograniczeń sprawdzania sprzętu i zaznaczyć tą jedną opcję, stworzyć Rufusem obraz, czy też właśnie Media Creation Tool i wrzucić tam ten plik, no to 1 na 5, 2 na 5, wtedy ta metoda staje się o wiele prostsza, więc wszystko w tej metodzie zależy od tego, jak chcecie skustomizować wasz system. I też bardzo szybko Windows się zainstalował, czyli tak powiedziałbym nawet na równi właśnie z Rufusem. Metoda 5. Narzędzie jest rozwijane, jak się podczas tej próby okazało, nie udało nam się zainstalować systemu. Jeśli ten błąd zostanie naprawiony, pomijając ten fakt, to narzędzie, tak jak wspomniałem, omawiając tą metodę 5, jest połączeniem metody 3 i 4, czyli Rufusa i unattended file, tego modyfikatora, instalatora naszego systemu. No i normalnie bym się pożegnał już w tym momencie, ale ktoś z was, kto uważnie mnie słuchał od samego początku, pytałby się: Krzemtek, powiedziałeś, że pokażesz jeszcze, czy opowiesz, czym jest tryb boski w systemie Windows. No i owszem, dlatego zobaczmy co to jest ten tryb boski. Potrzebujemy taki ciąg liter i znaków i cyfr. Dobrze. A co z tym zrobimy? Tworzymy nowy folder i w momencie, gdzie jesteśmy proszeni, żeby go nazwać, wklejamy ten ciąg znaków, czyli to. I zobaczcie, co się stało z ikonką. To już nie jest ikona folderu. To w takim razie, co się stanie, jeśli już zapowiedź jest, że to jest tryb boski, jeśli uruchomimy, dwukrotnie klikniemy na tą ikonę. Proszę, co to jest? Autoodtwarzanie, centrum sieci udostępniania, zarządzanie plikami. Ojej, ile tego? Czcionki, data, godzina, dźwięk. Historia plików, kontrola użytkowników, kopie zapasowe. Kopia zapasowa i przywracanie Windows 7, czyli jakaś funkcja z Windowsa 7, na to wygląda. Menadżer poświadczeń, zarządzaj miejscami do magazynowania, mysz, narzędzia administracyjne, indeksowanie plików, opcje internetowe, opcje zasilania. Dodaj, usuń programy, system. Tryb boski daje nam dostęp do pełnego panelu sterowania ze wszystkimi możliwymi w jednym miejscu zebranymi ustawieniami. Jeśli chcielibyście, abym poopowiadał o innych jeszcze dostępnych opcjach, dajcie znać w komentarzach. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że właśnie
któraś metoda, przynajmniej jedna, przypadła wam do gustu. Dałem wam jakieś narzędzia i jakieś pole do wyboru. Jak już rozmawialiśmy w komentarzach, jak już miałem możliwość i przyjemność rozmawiać z wami w komentarzach pod poprzednim filmem, każdy z was ma inne potrzeby co do używania systemu, inne oczekiwania. Mam nadzieję, że ten materiał też pokazał wam, że hasło Microsoftu, czyli niesupportowany sprzęt, który nie pozwala zainstalować Windowsa 11, to tak naprawdę jest to po części prawda, a raczej zabezpieczenie ze strony Microsoftu, ponieważ on na pewno chce, jako producent systemu, żeby ten system działał wydajnie, no, spełniał każde wasze oczekiwania. No, sami wiemy jak jest. Jak się okazuje, ten Windows 11 możemy zainstalować bez takich ograniczeń, co zresztą sam Microsoft podkreśla na swojej stronie, że można na niewspieranym sprzęcie, ale nie jest to zalecane i w przypadku problemów sugeruje powrót do Windowsa 10. Tutaj postawmy kropkę. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!